Cześć, Manko! A w dzisiejszym odcinku zapraszam Was do naszej podróżniczej serii, gdzie każde miejsce na mapie może stać się bramą do niezapomnianych przeżyć. Dziś zabiorę Was do miejsca, które wielu uważa za stolicę świata, czyli tętniącego życiem miasta, gdzie historia splata się z nowoczesnością, a każdy zakątek kryje niezliczone historie. Przygotujcie się na ekscytującą wyprawę, podczas której odwiedzimy najbardziej znane i ukryte perełki, a nasze doświadczenia będą tak barwne i różnorodne, jak świat widziany oczami dziecka. Jesteście gotowi na przygodę życia? Włączcie wyobraźnię na maksimum i dołączcie do mnie w tej niezwykłej podróży. I witam w Nowym Jorku, a za mną możecie zobaczyć Manhattan i samolot, którym przylecieliśmy. A też dokładnie rok temu ja i Patryk odbieraliśmy tutaj bagaże. Jak się czujesz w Ameryce? Odjazdowo. Ktoś na nas tutaj czeka. Wiesz, kto to może być? Niech no pomyślę. Kto inny niż Chatui? Tego taksówkarza możecie kojarzyć z ostatniego filmiku Patryka z Nowego Jorku. Po wszystkich procedurach lotniskowych pojechaliśmy do naszego hotelu. Wjeżdżamy do tunelu Lincolna. Dzisiaj mamy pierwszy poranek i od razu z rana przyszliśmy na jeden z najbardziej popularnych miejsc odwiedzanych przez turystów na całym świecie, czyli New York Times Square. A co Amerykanie najbardziej lubią jeść? No chyba hot dogi. Bo sami widzicie, jakiego wielkiego hot doga tutaj znaleźliśmy. Jesteśmy przy słynnych czerwonych schodach, które są przygotowywane do otwarcia, a pod nimi można kupić bilety na Broadway. Po New York Times Square przyjechaliśmy na Brooklyn Bridge. Jego budowa rozpoczęła się 3 stycznia 1870 roku i trwała 13 lat. I wszystko to kosztowało 15 milionów dolarów. Co ciekawe, kilka dni po otwarciu tego mostu jedna z kobiet zaczęła krzyczeć, że most pęka i za chwilę runie do wody. Wybuchła straszna panika, przez co zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało poważnie rannych. Po tym zdarzeniu mieszkańcy raczej unikali tego mostu. Jednak miasto postanowiło przekonać ludzi, więc poproszono o pomoc jednego z właścicieli cyrku. I ten przemaszerował przez most w towarzystwie ponad 20 słoni. Zobaczcie widzowie, jaki piękny jest widok z Dumbo na most brukliński i One World Trade Center. Za mną jest miejsce, w którym nagrywano jedną scenę z serialu Szpital New Amsterdam. To właśnie tutaj aktorzy siedzieli na schodach, a za nimi znajdowała się karuzela. Zwiedzanie zwiedzaniem, ale zawsze trzeba odpocząć i coś zjeść. I zobaczcie, jakie mam wielkie czekoladowe ciacho. Ciekawe, czy je zjem. Po odpoczynku w hotelu przyszliśmy do Taco Bell na obiad i ja zamówiłem sobie tacos. W ogóle to jest mój pierwszy raz, gdy jestem w Taco Bell. A wy byliście już kiedyś w tym miejscu? To jest miejsce, w którym dla fanów serii książek
wersji Jackson i bogowie olimpijscy, miała tutaj miejsce bitwa obrony Manhattanu z wrogą armią Kronosa. Czyli jesteśmy w Empire State Building, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli nie tylko tego miasta, ale całego kraju. A też jakiś dobry czy chcesz zjeść? No uważam gdzie. A czy z drugiej strony? Nie jestem smaczny. Wjeżdżamy na górę. Wiedzieliście może, że tutaj odbywa się coroczny wyścig na 86. piętro? Najszybszy czas, który wyniósł to 1576 kroków. Trwał 9 minut i 33 sekundy. Rekordzistą jest Australijczyk Paul Craig. Gdzie ja tu jestem, widzowie? Tak daleko od domu. A teraz już wychodzimy z Empire State Building. Oh my God, you know what I want. You know that you got me, yeah, you got my heart. Następny dzień rozpoczynamy od One World Trade Center. Jest to jeden z 4 nowojorskich wieżowców stanowiących część nowego kompleksu, który powstał w miejscu biurowców World Trade Center zniszczonych w wyniku zamachu z 11 września 2001 roku. A teraz idziemy do Narodowego Muzeum i Pomnika 11 września. Dynamiczne połączenie architektury, archeologii i historii w muzeum tworzy niezapomniane spotkanie z historią ataków, ich następstwami i ludźmi, którzy doświadczyli tych wydarzeń. Był to piękny wrześniowy poranek. Niebo było niebieskie. Nikt nie spodziewał się tego, co miało się wydarzyć. Ta kolumna przedstawia to, co w chwili ataków mówili i myśleli ludzie. W tym muzeum zobaczyliśmy zdjęcia ludzi, którzy w dniu tragedii z dołu patrzyli na 2 wieże World Trade Center. To, co wydarzyło się w Nowym Jorku tego dnia, było okropne. Niektórzy płakali, inni się modlili, ktoś upadł na kolana, ktoś inny był szczęśliwy, gdy okazało się, że bliska mu osoba wydostała się z wieży. Przed wami ściana zrobiona z betonu, która nazywa się Slurry Wall. Została ona zbudowana przed konstrukcją World Trade Center i miała ona zapobiegać przedostawaniu się wody z rzeki Hudson. Oto ludzie, którzy prawdopodobnie zginęli w czasie ataków 11 września. Po tych atakach poszukiwały ich rodziny. Żaden dzień nie wymaże cię z pamięci czasu. Cytat ten widnieje w muzeum dla upamiętnienia ofiar katastrofy. Za mną znajduje się Survivor Story. Patryk nagrywał je rok temu, a teraz ja je nagrywam i wam pokazuję. Zaczynamy kolejną przygodę One World Trade Center. Wjeżdżamy na górę. Ale gra. A teraz zabieramy was z One World Trade Center do Empire State Building, czyli powtórka z wczoraj. Thank you for visiting One World Observatory.
Adaś, czy ty to wszystko zjesz? No nie wiem, trochę jestem głodny, więc przynajmniej połowę tej amerykańskiej porcji chyba zjem. Adam, jedziesz do szkoły? Chyba tak. Chyba krąbi dla ciebie ten autobus. Naprawdę, nigdy nie jeździłem takimi autobusami do szkoły, tylko moim zwykłym autem. Jestem przed słynnym biurkiem, z którym ludzie się fotografują, żeby mieć powodzenie finansowe. Wieczorem przyszliśmy do Top of the Rock. Zobaczcie, jakie tutaj są przepiękne widoki, szczególnie na Central Park. Tym widokiem kończymy dzisiejszy odcinek, więc jeżeli spodobała Wam się ta niesamowita podróż, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz udostępniajcie ten filmik, aby więcej osób zobaczyło nasze niezwykłe przygody. To co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!